Rubinkowo. Dziś jedna z największych dzielnic Torunia. Nazwa osiedla pochodzi od Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego, królewskiego sekretarza, człowieka światłego i przedsiębiorczego, który na początku XVIII wieku zakupił od miasta 70 hektarów nieużytków. Przez lata teren ten pozostawał niezagospodarowany, aż w połowie XX wieku znalazł się w granicach Torunia. W latach 60. pojawił się pomysł, by właśnie tutaj zbudować nowoczesne osiedle dla dziesiątek tysięcy mieszkańców. Projekt opracował zespół architektów pod kierownictwem Jadwigi Guzickiej, a już w 1975 roku przy ulicy Rydygiera stanęły pierwsze bloki. Budowa zakończyła się w 1992 roku, kiedy oddano ostatni budynek przy ulicy Łyskowskiego 18. Ulice Rubinkowa noszą imiona wybitnych postaci związanych z Toruniem. Emocjonalnie, zawodowo, czasem zupełnie nieoczywiście. Niestety, wielu mieszkańców nie zna historii tych patronów, nie wie, co kryje się za nazwami ulic, ani co można na nich znaleźć. Dlatego właśnie powstała ta seria filmów. Chcemy przybliżyć Wam Rubinkowo, nie tylko jako miejsce do życia, ale jako przestrzeń pełną historii, znaczeń i ciekawostek. Zapraszam do wspólnego odkrywania dzielnicy, którą mijamy każdego dnia. Witam wszystkich po długiej przerwie od publikacji pierwszego odcinka przedstawiającego ulicę Rubinkowa. Wracamy do realizacji tej serii. Dzisiaj będziemy mówić o ulicy Działowskiego. Jestem w tej chwili na początku ulicy Działowskiego. Zaczyna się ona dość nietypowo, bo taką wąskim przesmykiem pomiędzy parkingiem a targowiskiem. Jako pierwszy obiekt na ulicy widzimy jadłodzielnię. Tutaj mieszkańcy Torunia mogą dzielić się produktami spożywczymi, których nie zjedli, a które są dobre i można je tu zostawić, żeby inni ludzie mogli sobie z nich skorzystać. Spacerując po ulicy Działowskiego, posłuchajmy informacji o tej ulicy. Rubinkowo, jedno z największych osiedli Torunia. Wśród gęstej zabudowy i codziennego miejskiego rytmu znajduje się ulica Zygmunta Działowskiego. Niepozorna, a jednak pełna znaczenia. Spacerując jej chodnikami, nie tylko przemierzamy przestrzeń miejską, ale także wchodzimy w dialog z historią. Ulica ta nosi imię człowieka, który odegrał kluczową rolę w rozwoju życia naukowego i kulturalnego Torunia, Zygmunta Działowskiego. Zygmunt Działowski, ziemianin, patriota, bibliofil. Choć urodził się poza Toruniem, to właśnie z tym miastem związał najważniejsze rozdziały swojej działalności społecznej i naukowej. W Toruniu był jednym z głównych inicjatorów powstania Towarzystwa Naukowego, które do dziś pozostaje ważnym ośrodkiem badań i kultury. Wspierał je nie tylko finansowo, ale i intelektualnie. Przewodniczył Wydziałowi Historyczno-Archeologicznemu, a jego prywatna biblioteka stała się źródłem wiedzy dla wielu badaczy. Działowski wierzył, że nauka i edukacja są fundamentem narodowej tożsamości. Dlatego angażował się w rozwój lokalnych inicjatyw oświatowych i wspierał młodzież z regionu.
Zmarł w 1878 roku, ale jego dziedzictwo w Toruniu trwa, wśród książek, instytucji i ludzi, którzy kontynuują jego misję. Spacerując po ulicy Działowskiego dochodzimy do miejsca, które wymaga kilku wyjaśnień. Przechodziliśmy koło budynków Działowskiego 4, 6, 8 i doszliśmy do ulicy Dziewulskiego. Komisariat policji, który jest przed nami, jest przy ulicy Dziewulskiego. Budynki, które są z drugiej strony, są na ulicy Buszczyńskich. Co się dzieje z ulicą Działowskiego? Ona na tym fragmencie zanika. Jeśli ktoś szuka wyższych numerów niż numer 8 na ulicy Działowskiego, może poczuć się lekko zagubiony, bo po prostu ulica jakby się skończyła. Ale nic bardziej mylnego. Trzeba obejść komisariat naokoło i tam jest dalszy ciąg ulicy Działowskiego. Zaraz to pokażę. Po obejściu naokoło komisariatu policji nagle widzimy przed sobą kolejny budynek z numerem 10 na ulicę Działowskiego. Czyli po przerwie spowodowanej przecięciem przez ulicę Dziewulskiego, obejściu komisariatu mamy dalszą część ulicy Działowskiego. Ulica Działowskiego kończy się na budynku Działowskiego 12 i dochodzimy bezpośrednio do ulicy Niesiołowskiego. Dziękuję wszystkim za wspólny spacer po ulicy Działowskiego. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków opisujących kolejne ulice Rubinkowa.